Cześć, nazywam się Miłosz Cichocki i jestem twórcą projektu Properly. Od 5 lat zajmuję się algorytmizacją strategii inwestycyjnych, których zadaniem jest w pełni automatyczny handel na rynkach kapitałowych. Najczęstsze pytanie, jakie zadają mi ludzie, brzmi: dlaczego udostępnią swoje pieniądze do handlu na giełdach innym osobom? Dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na to pytanie. A odpowiedź brzmi prop trading. Czym jest działalność prop tradingowa? Działalność prop tradingowa polega na tym, że firma, czyli na przykład nasza, udostępnia środki finansowe na handel na giełdach innym osobom z zewnątrz. Jakie są różnice między kontem detalicznym a kontem prop tradingowym, czyli takiej osoby, która współpracuje z firmą prop tradingową? Najważniejsza różnica polega na dostępie do pieniędzy. Mając konto detaliczne, musimy zainwestować własne środki, które w 100% ryzykujemy. Mając konto prop tradingowe, czyli współpracując z firmą, która udostępnia nam zewnętrzne środki, są praktycznie one nieograniczone i mamy do nich dostęp, ponieważ firma je nam dostarcza. Drugim ważnym rozróżnieniem pomiędzy kontem detalicznym a kontem prop tradingowym są prowizje, które płacimy za każdą transakcję. Mając konto detaliczne, nasze prowizje są zazwyczaj wysokie. Wynika to z tego, że robimy tych transakcji dużo mniej niż instytucje, więc nie mamy siły przetargowej czy karty przetargowej, gdzie możemy te koszty transakcyjne obniżyć poprzez negocjacje z brokerem. Trzecim czynnikiem, który rozróżnia konto detaliczne od konta prop tradingowego, jest odpowiedzialność. Jeśli w 100% ryzykujemy swoje środki, to też w 100% za nie jesteśmy odpowiedzialni i za ich straty. Ryzykujemy wszystko to, co wpłaciliśmy na depozyt. Jeśli współpracujemy z firmą prop tradingową, środki są udostępnione przez firmę, więc to firma odpowiada za ryzyko, które ponosi. Ewentualnie często bywa tak, że musimy wpłacić jakiś depozyt zabezpieczający czy jakąś opłatę za dostęp do tego kapitału, więc możemy powiedzieć, że tak naprawdę to jest nasze jedyne ryzyko. W praktyce pieniądze, którymi obracamy, są wielokrotnie wyższe niż ta kwota, którą my wpłacimy. Czwarta rzecz, która rozróżnia konto prop tradingowe od konta detalicznego, to dostęp do wiedzy. Jeśli jesteśmy samodzielnymi traderami, tą wiedzę musimy zdobywać samodzielnie, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, poprzez czytanie książek czy branie udziału w dyskusjach na forach dyskusyjnych. Współpracując z firmą prop tradingową, mamy często zapewniony dostęp do wiedzy eksperckiej oraz zewnętrznego mentora, który tak naprawdę czuwa cały czas nad naszym rozwojem. Natomiast nadal nie odpowiedziałem na pytanie, dlaczego firmy udostępniają swoje środki osobom z zewnątrz, które często nie posiadają ani wiedzy, ani strategii. Wynika to po prostu z modelu biznesowego, tak? Jeśli jesteśmy traderami, możemy wejść na wyższy poziom, stworzyć instytucje i dzielić się swoimi pieniędzmi oraz wiedzą z innymi uczestnikami rynku. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeśli mamy wiele osób, którym udostępniamy nasz kapitał, to nasza pozycja globalna jest po prostu zbilansowana. Jeśli jedna osoba straci na przykład na euro-dolarze, druga może zarobić. Bilans firmy może być na zero. Jak to wygląda w Properly? My poszliśmy jeszcze jeden krok dalej. Szczerze nie wierzę w talent do inwestowania. Osobiście uważam, że człowiek nie ma predyspozycji do przewidywania ruchów na rynkach kapitałowych. Dlatego my skupiamy się na handlu algorytmicznym, gdzie komputer podejmuje decyzje zgodnie z naszymi ustaleniami, a człowiek pełni tylko i wyłącznie rolę nadzorcy. Dlatego my poszukujemy osób, które tworzą takie strategie, kodują je, ale potrzebują kapitału, aby je uruchomić po prostu na rynkach i móc generować realne zyski, a nie uprawiać hazard na giełdach. Co więcej, ryzyko tak naprawdę po naszej stronie jest dużo mniejsze, ponieważ zanim wejdziemy na rynek, czy wpuścimy dany automat na rynek rzeczywisty, jesteśmy w stanie go przetestować, sprawdzić, zoptymalizować. Z taką osobą fizyczną, której byśmy udostępnili kapitał, uczymy się jej tak naprawdę na rynku rzeczywistym, jaką ona ma predyspozycję, jakie ma podejście do rynku, jak podchodzi do niego emocjonalnie. Automat jest dużo prostszy w obsłudze. My możemy tylko go skonfigurować i uruchomić. Drugą ważną rzeczą jest to, że praktycznie każda osoba może obecnie handlować na rynku dzięki strategiom automatycznym. Nie musimy spędzać dużo czasu, rezygnować z pracy czy ze swoich dotychczasowych działalności. Każdy z nas może zaprojektować strategię, zlecić ją komuś do zakodowania i po prostu ją uruchomić. Nic prostszego. Słuchajcie, mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam, czym jest prop trading i jakie są jego zalety i korzyści. W kolejnych odcinkach będę bardziej zagłębiał się w tematykę handlu instytucjonalnego oraz mechaniki rynków. Jest to mój pierwszy odcinek, więc proszę Was o wyrozumiałość. Cały czas będę dopracowywał techniczne aspekty kręcenia filmów. Jeśli Wam się podobało, to dajcie znać. Jeśli Wam się coś nie podobało, to też dajcie znać. Do zobaczenia.